bo ojciec przewidywał ten aresztowanie, mimo że chyba był jeden z pierwszych, którego zaaresztowali z tej całej ekipy dyrekcji. Ojciec sobie zdawał sprawę. To wiadomo, że jest, ale był tak śledzony, bo on już pracował tam w Krakowie, tam chyba w tym jakimś czymś, w każdym razie miał wyjechać. I te listy jego były wszystkie cenzurowane. Do niego i to, co on wrzucał. No ale on jakoś widocznie przeczucie jakieś miał i miał jechać właśnie do Krakowa jakiegoś tam dnia, właśnie tego, co był aresztowany, czy nocą, czy rano, już tam nie wiem. W każdym razie, jak przyszli w tej nocy, to pierwsza rzecz, a dlaczego pan nie... Aha, bo tata był już w piżamie i w łóżku. Dlaczego pan nie jest? Przecież pan wyjeżdża. I wtedy się tata zorientował, że jego śledzili, a przede wszystkim dlatego, że listu nie rzucił do najbliższej skrzynki pocztowej, tylko w mieście gdzieś. A on napisał, że nie przyjedzie. Tak, do tego stopnia był śledzony. Ja byłam przekonana, że mnie też śledzili, dlatego, bo miałam takiego stróżów, którzy za mną chodzili. Kiedyś mi ukradli jakieś legitymację szkolną, jakieś coś. No to wiedziałam, że to były tego, no, wszystkich prawdopodobnie śledzili. No bo także, no i jak tą noc, bo to było 23 listopada chyba to było, w tej nocy przyszli, no to rozwalili wszystko, wszystko powywalali, wszystkie książki, a u nas dosyć dużo było zawsze tych książek. Wszystko wywalili, gdzie tylko się dało. Nie wiem, czy oni wzięli, wiem, że taki był, taka była dzida, wisiała i w tym to była, no nie wiem, jakaś taka poniemiecka i tutaj na ścianie taka dzida duża wisiała i na takiej skórze, to tak jak przez sen. I to zabrali. A czy coś więcej wzięli wtedy, to no, chyba nie bardzo mieli co wtedy wziąć, ale nie pamiętam. W każdym razie no to było bardzo tego. No i wtedy kazali mu się ubrać i wzięli. I przez tego mama tam szukała, no okazało się, że tutaj znalazł się w tym więzieniu na ulicy 27 grudnia, w więzieniu, które było XIX-wieczne. No i to było śledztwo, to było pierwsze śledztwo. No i powoli, zdaje się, tam wszystkich tych panów, tych tam ściągnęli. No oni się tam, czasami się gdzieś na korytarzu mignęli, ale to przecież oni się nie mogli się znać. No, tylko mogli się uśmiechnąć i na tym się kończyło. I po jakimś czasie, no tutaj ciężkie, to było strasznie ciężkie to więzienie, bo to było takie XIX-wieczne, to było nieprzeciętne, bo to są w ogóle jak na dzisiejsze czasy, to ludzie to dzisiaj nie wiem, jakby powinni się cieszyć, że w więzieniu są w takich warunkach. Do tego stopnia, że tam było na przykład tych karcerów nie było. No i oni w piwnicy, tam gdzie się te wszystkie rury z ustępów tych więziennych spotykają, to na beton wypuszczali tak na 3-5 centymetrów i tata na przykład w takim czymś przestał 100 godzin. Przestał, bo tam nie było, aha, okno było jedyne, to było zamknięte od zewnątrz. I go od czasu do czasu, żeby tam się przyznał, nie wiadomo do czego, to go wyciągnęli na chwilę. On zawsze tego, że chciałby, starał się, żeby to przeciągnąć, ale oni tego nie, bo były zawsze tego. Także on z tego, że zaczął gorączkować, potem jakieś halucynacje miał, a w końcu po tych 100 ponad godzinach
wrzucili go tam do tej celi. No ci współwięźniowie, no, na tyle co mogli, to tego, no przede wszystkim zdjęli mu tą odzież, jakoś tam umyli i dali mu kubek cukru z wodą i z cytryną. I to po tych iluś tam bo to ja tutaj nawet z takiego listu, jak on jakiś tam wniosek gdzieś tego, no to było ponad 100 godzin. I to był luty, to musiał być już 8, ten 8 czy 9 mógł być, jakiś luty był. Takie były mrozy, nie wiadomo, jakie pewno tutaj były wtedy około 20 stopni. To tak, że to były no, straszne były czasy. Albo gdzieś go zamykali w pokoju, gdzie okna otwierali. A znowuż na więzieniu mokotowskim to na ostatnim piętrze oni w ogóle wyjęli okna, zamknęli kaloryfery i wpuszczali w stroju adamowym. I on musiał pół godziny stać na baczność, rzeczy się zostawiało na zewnątrz. Po tej pół godzinie przychodzili go do celi na 1,5 godziny, żeby się niby zagrzał i z powrotem. No i taka stójka mogła tam być, bo to się stójka nazywało. To było sezonowe, to było jakoś to sezonowe, no bo to było w mrozy. No, to było straszne, no, dlatego, żeby człowieka tak, jak to, ojciec o tym nie chciał mówić w ogóle, ja to potem różne z takich, no on już był, jemu się śniło to wszystko przecież przez lata. Także więzienie było no, straszne, no to najpierw było, właśnie potem na Mokotów, na Rakowiecką go wywieźli z Poznania. I jak go wieźli na Rakowiecką, to wtedy normalnym pociągiem i tam go gdzieś w jakimś wagonie tej pewno 3. klasy i koło niego ten 1 czy 2 tych pilnowaczy i naprzeciwko jakiś znajomy siadł. To ojca nie poznał i potem ojciec mówi, no tak, już po roku mnie nikt nie poznaje, no tak se. No i tam było, te śledztwo już było straszne było tam, bo to były te rozmowy nocne, to były po x razy to się odbywały, no bo ci, co prowadzili śledztwo, no to oni dostawali pytania i odpowiedzi. No ale ponieważ te odpowiedzi nie chciały się nigdy zgadzać z tym, co oni mają napisane, no to tak się w tego i to po ileś tam razy wracali do tego. Niektórzy byli niepiśmienni albo nie umieli w ogóle napisać, no to kazali ojcu napisać. No ojciec mówi, stawiał im jakieś tam warunki niby. No to, no, o ile mógł w ogóle. No i to tak wyglądało. No i w końcu w którymś tam momencie no, skończyło się to śledztwo, tam było ponad 100 protokołów z tego śledztwa. Jakieś tam niesamowite. I to najgorzej, bo to się wszystko nocami działo. I za każdym razem kto inny przychodził z tych mądrych śledczych, no to były tacy słabo pisali się i no różne były języki. No w każdym razie w końcu było to śledztwo, skończyło się śledztwo, no i miało być, i jak ojcu, jak on tam się nazywał, ten, który już ostatnio mnie, to powiedział ojcu, że jak się przyzna to do tego, co oni mu tam mówią, to bardzo, to słowo oficerskie, że on się jego skierują do gospodarstwa tutaj pod Poznaniem, gdzie żona będzie mogła przyjeżdżać i w ogóle same luksusy. No ale tata jak wtedy
a go w ogóle przyjął kawą prawdziwą i papierosami dobrymi, no w ogóle sam luksus. Ale jak tata powiedział nie, nie, kategorycznie zaprzeczył, no to się zmieniło o 180%. No to powiedział, to dla rodziny i będą konsekwencje dla niego i dla rodziny. No i rzeczywiście było tak, bo potem ojca zamknęli dwukrotnie do jednoosobowej celi. A jednoosobowa cela, no to jest tego, to człowiek nie ma, nie, w ogóle jeszcze jak z kimś rozmawia, czy tam widzi kogoś, to może sobie inaczej odczuwa. Jak jest sam, no to ojciec był na tyle, że se, to chyba na Mokotowie było, były drzwi obite blachą taką czarną. To on sobie na mydłem do golenia różne wzory matematyczne przypominał, jakieś tam, nie wiem, potem języki, te odmiany tam francuskiego, niemieckiego, no coś kombinował, żeby w ogóle nie zwariować. No i drugi raz jeszcze tak samo go zamknęli, już potem po procesie już było, był we Wronkach. I znowuż go tutaj, to był dalszy ciąg tego zapowiedzi. No ale tutaj się o tyle zmieniło, że to już było po śmierci Berii i Stalina chyba. I miał dostęp do biblioteki więziennej. I tam podobno dużo było i nawet do tego stopnia, że on do jakichś rolniczych rzeczy miał dostęp. I zaczął pisać taki instruktaż, nazwijmy to, dla takich rolników, praktyków rolników, coś takiego zaczął pisać. I napisał tego dwa takie zeszyty, takie 80, 100-kartkowe czy 80, nie wiem. No i wtedy nie skończył tego, bo go przenieśli do tej kopalni, go wywieźli. No i na tym tu się skończyło.